październiku 1962 roku oczy świata zwrócone były na Kubę. Dwa ówczesne supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, oba dysponujące bronią jądrową, trzymały palec na spuście po tym, jak Sowieci rozmieścili na Kubie rakiety, które zagrażały Ameryce. Po 2 tygodniach kryzys udało się rozwiązać, ale historycy przyjmują, że to właśnie tamte wydarzenia są synonimem świata stojącego u progu zagłady. Wydarzenia z ostatnich godzin z Polski to kryzys o znacznie mniejszej skali. Niemniej, według części ekspertów, tylko zimna krew polityków uratowała Zachód od wojny z Rosją. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Kiedy we wtorek 15 listopada doszło do eksplozji rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie, podejrzenie padło na Rosję. Przez kilka godzin, gdy politycy za zamkniętymi drzwiami zastanawiali się, co robić, media mówiły o największym kryzysie z bezpośrednim udziałem Zachodu od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak blisko było do globalnego konfliktu i czy Zachód właśnie uniknął wojny z Rosją? Na te i inne pytania odpowiemy w tym odcinku podcastu. Jest czwartek, 17 listopada 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Two Polish citizens died in an explosion. Było popołudnie, gdy w Przewodowie eksplodowała rakieta, która zabiła 2 osoby. Informacja o eksplozji przez kilka godzin nie wydostała się do mediów, a gdy już się pojawiła, politycy apelowali o spokój. Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji. My będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu. Tak mówił rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Wszystko wskazywało bowiem, że na polską wieś spadła rakieta wystrzelona przez Rosję, a to oznaczałoby, że NATO musi odpowiedzieć militarnie i włączyć się do wojny na Ukrainie. Po kilku godzinach politycy poinformowali, że rakietę wystrzelili Ukraińcy, a nie Rosjanie. Ukraińska obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza wystrzeliła także i mnóstwo pocisków po to, żeby zneutralizować ten rosyjski atak. Jest niestety wysoce prawdopodobne, że jeden z pocisków, które były wystrzelone przez ukraińską obronę przeciwrakietową, niestety spadł po prostu na naszym terytorium. To polski prezydent Andrzej Duda. Ale przez pierwszych kilka godzin za zamkniętymi drzwiami politycy w Warszawie, Waszyngtonie czy w Brukseli zastanawiali się, jak uniknąć konfrontacji z Rosją. To były przecież rozmowy telefoniczne, były konsultacje, było zbieranie informacji. Robert Pszczel to były wieloletni dyplomata NATO, który doskonale zna kulisy działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie jest ekspertem Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. To jest normalne w takiej sytuacji. Z drugiej strony NATO, jeśli już można mówić o jakiejś organizacji, która ma doświadczenie w sytuacjach kryzysowych, to na pewno jest nią właśnie NATO. I trzeba przyznać, że tutaj wszystkie możliwe jak gdyby mechanizmy, zarówno mówię o proceduralnych, ale również i de facto politycznych procedurach, jednak zadziałały. To było wszystko tak jak trzeba, dlatego że jednak ważne jest ustalenie faktów, ważne są konsultacje, ważne jest wykorzystanie tych danych, które spływają z różnych miejsc, prawda? I to wszystko jak gdyby sprawiło, że dosyć szybko, wbrew pozorom, oczywiście wszyscy chcieli jak najwięcej informacji, jak najszybciej, ale sądzę, że dobrze się stało, że jednak była zachowana pewna ostrożność, bo pewne dane w porównaniu do tych początkowych, prawda, uległy pewnej zmianie. Co jest ważne w tej chwili, te ustalenia, które są oczywiście tymczasowe, ale są to ustalenia już nie tylko jednego państwa czy 2, prawda, ale są ustaleniami, jak to podkreślił dzisiaj sekretarz generalny całego NATO i na tej podstawie można podejmować lub nie określone kroki, a ponieważ sytuacja rzeczywiście była bardzo dramatyczna, sądzę, że dobrze, że jesteśmy w takim punkcie, nie innym. To w takim razie wyjaśnijmy jedną rzecz. Na ile poważna była to sytuacja? Czy ja dobrze rozumiem, że jeśli okazałoby się, że to są rakiety rosyjskie, to groziłoby to po prostu III wojną światową, bo NATO, chce czy nie chce, musiałoby się już zaangażować w ten konflikt? To znaczy, ja bym nie chciał też spekulować, bo najważniejszą sprawą, żeby uprościć, prawda, całe rozwiązanie, to jest to, o czym było powiedziane w kwaterze głównej, mianowicie, że nie ma żadnych danych, zresztą
mówi o tym prezydent Polski również, nie ma żadnych danych świadczących o tym, że Polska była celem ataku. Innymi słowy, ta rakieta, czy ten pocisk, prawda, albo nie jest pociskiem, co jest w tej chwili najbardziej problemem w ogóle rosyjskim, czyli to był incydent związany po prostu, nieszczęśliwy wypadek, związany z tym, że Ukraińcy po prostu bronili swego terytorium, strzelali w nadlatujące rakiety, no i taki pocisk obronny spadł na nasze terytorium. Ale nawet gdyby to była, powiedzmy, rakieta rosyjska, ale byłyby dowody, że ona po prostu nie trafiła do celu, a celem był jakiś obiekt na terytorium Ukrainy, to też jakby była troszkę inna sytuacja. Najważniejsze jest właśnie to, że to zostało podkreślone przez wszystkich, którzy się autorytatywnie wypowiadali na ten temat, że nie ma żadnych, co więcej, sekretarz generalny również dodał, że nie ma żadnych wskazań, nie ma żadnej informacji, NATO takowej nie posiada, aby Rosja w ogóle przygotowywała się, nawet miała jakieś, powiedzmy, zdradzała jakieś intencje podjęcia nawet próby takiego ataku na terytorium NATO. I to jest bardzo ważne w tej sytuacji, bo rzeczywiście gdyby takie dowody były, no to wtedy być może rozmawialibyśmy trochę o innej sytuacji, ale te wszelkie spekulacje na temat III wojny światowej to jednak zostawmy, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby w ten sposób używać takich zwrotów. To żebyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy od tych kilkunastu godzin. Co oznacza artykuł 4 i co oznacza artykuł 5? Zacznijmy artykułu 5. On mówi wyraźnie o tym, że sojusznicy będą wzajemnie się wspierać, będą, że tak powiem, działać wspólnie, odpierać ewentualny atak na to, co się uznaje za część składową państw członkowskich, prawda? I wtedy w grę wchodzą wszystkie możliwe mechanizmy, są na taką ewentualność różne plany, zwane zresztą planami ewentualnościowymi, przewidziane. I mówimy wtedy o sytuacji już, prawda, kiedy NATO wkracza do akcji, do obrony terytorium z użyciem wszystkich środków zbrojnych, oczywiście włącznie. Natomiast artykuł 4 mówi o konsultacjach, o które można wystąpić dany kraj, jeśli uzna, że występuje sytuacja, gdzie jest bezpośrednio zagrożona integralność terytorialna czy minność polityczna lub po prostu istnieje jakieś bardzo poważne niebezpieczeństwo dla tego kraju. I to było rozważane, o tym była mowa, ale uznano, że nie ma takiej potrzeby. To jest też element pewnej eskalacji politycznej. Wystarczające było spotkanie, które się odbyło w kwaterze. Byli na nim wszyscy przedstawiciele państw NATO, byli przedstawiciele, że tak powiem, organów wojskowych, były bardzo poważne briefingi, oczywiście niejawne i konkluzje zostały przedstawione przez sekretarza generalnego, które podzielają wszystkie państwa członkowskie. Tylko że to spotkanie, tak jak pan powiedział, było, te konsultacje, nazwijmy to, były, ale nie w trybie artykułu 4, czyli ten artykuł 4 to są takie ostateczne już konsultacje, kiedy sytuacja jest już super poważna? Nie należy mitologizować artykułu 4, bo mówimy tutaj o pewnej procedurze, która oznacza spotkanie, ale wtedy już jest oczekiwanie, że już jest przedstawiona bardzo konkretna lista rzeczy, które trzeba załatwić. Państwo członkowskie, prawda, jakby domaga się, oczekuje, są wdrożone różne dodatkowe potem procedury i tak dalej. I to jest kolejny krok. Natomiast w tej sytuacji, jeśli kluczowe było właśnie określenie stopnia zagrożenia i uznano, że to był na dzień dzisiejszy, wszystko na to wskazuje, nieszczęśliwy wypadek. I to dużo zmienia, co nie oznacza, że nic się nie zdarzyło i co nie oznacza, że takie spotkanie w ramach artykułu 4 nie mogłoby się odbyć. Robert Pszczel to były wieloletni dyplomata NATO, a obecnie ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Opowiada o kulisach kryzysowej dyplomacji w Brukseli. Ja przy tej okazji zaproszę Was do śledzenia naszego konta na Instagramie. Tam codziennie w południe mamy dla Was najciekawszy news dnia, a jeśli dzieje się sporo, to w postach i w stories informujemy o ważnych światowych wydarzeniach. Nasz profil na Instagramie możecie znaleźć wpisując po prostu Podcast Świat. To jest Podcast Świat. Sojusz Północnoatlantycki był w stanie śledzić te wydarzenia de facto w czasie rzeczywistym i de facto w czasie rzeczywistym również były przedsięwzięte środki w razie gdyby miał miejsce celowy atak na terytorium Polski, na pewne kluczowe obiekty, które znajdują się na terenie Polski. To zapewnienia polskiego przedstawiciela przy NATO Tomasza Szatkowskiego. Na szczęście nie było potrzeby, by uruchamiać procedury kryzysowe. Ale choć sprawa skończyła się dobrze, to trudno nie zadać pytania, czy wszystkie procedury i mechanizmy zadziałały tak, jak powinny.
Są pewne działania, przygotowania, zmiany, różne są nazwy tego, transformacja w ogóle całego systemu obronnego w sensie postury NATO, które... Raz jeszcze Robert Pszczel, były wieloletni dyplomata NATO, a obecnie ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Są przygotowywane do decyzji, które mają zapaść na szczycie, który będzie w lipcu. Natomiast są pewne kroki, które można podjąć w zależności od sytuacji w każdej chwili, bo dowódcy wojskowi NATO mają uprawnienia, są określone zasoby, są siły, są samoloty i tak dalej. Więc nie mylmy jednak pewnych rzeczy, które mają wymiar, które wymagają pewnych bardziej długofalowych działań, a te, które w razie potrzeby można by podjąć i tak jak wspomniałem, są określone plany, ale one istnieją na wypadek, gdyby NATO znalazło się w sytuacji bezpośredniego konfliktu. Taka sytuacja na chwilę obecną nie ma miejsca i to trzeba podkreślić. Ale czy jest taka procedura, taki jakiś schemat działania w NATO, że teraz po takiej sytuacji, która z jednej strony można by powiedzieć z dużej chmury mały deszcz, w sumie to się nic za bardzo nie stało. Oczywiście bagatelizuje, ale czy NATO teraz, czy w ogóle kraje członkowskie powinny sprawdzić swoją procedurę działania w tych ostatnich godzinach i zobaczyć, co poszło dobrze, a co nie? Tego typu proces, to się nazywa często w żargonie lessons learned, wyciąganie lekcji, on się odbywa jak gdyby permanentnie, bo to jest zadanie właśnie zarówno organów cywilnych, jak i wojskowych NATO. To zresztą wynika też w każdej chwili państwa członkowskie mogą przedstawić takie wnioski, więc tutaj ja bym się nie obawiał o to, że coś, że tak powiem, zostanie zagubione w tej materii. To są zbyt poważne sprawy, żeby, prawda, tym się zajmuje NATO na co dzień. To jest jego, że tak powiem, główny cel i zadanie, więc wiemy, że ten konflikt, ta wojna jeszcze jest daleko od zakończenia, więc jakby nikt tutaj nie bagatelizuje żadnych zagrożeń. To w takim razie krótko na koniec, co pana zdaniem, już nie tylko jako byłego dyplomata NATO, ale jako eksperta, co pana zdaniem Zachód teraz powinien zrobić? Dostarczyć Ukrainie jeszcze więcej systemów przeciwlotniczych, czy jeszcze coś innego? Tak, to jest jeden absolutnie priorytetów. Mam nadzieję, że to jest jedna z rzeczy, której dotyczyły deklaracje, które mam nadzieję zostały złożone, dlatego że po prostu i zwyczajnie te wydarzenia dramatyczne udowodniły, że to podwyższenie stopnia bezpieczeństwa, zdolności Ukrainy do obrony swojego terytorium podwyższają stopień bezpieczeństwa również krajów NATO, zwłaszcza państw frontowych. I to jest na pewno kluczowy kierunek, ale oczywiście nie oznacza to, że państwa same członkowskie i to, co się znajduje na ich terytorium, czy nie wymaga na przykład wzmocnienia w zakresie różnych elementów systemu, prawda, obronnych, czy na przykład, nie wiem, większej obecności samolotu, to wszystko w tej chwili jest oczywiście przedmiotem rozważań i jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem przekonany, że to w tym kierunku pójdzie, ale na pewno dla mnie osobiście to jest główny wniosek z tych dramatycznych wydarzeń, że wsparcie dla Ukrainy ma bezpośredni, to jest absolutnie jasne jak słońce, związek z bezpieczeństwem, z poziomem bezpieczeństwa państw członkowskich. Robert Pszczel, były wieloletni dyplomata NATO, a obecnie ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, był gościem tego odcinka podcastu Świat. W najbliższą niedzielę na naszym kanale na YouTube wrócimy do zupełnie innego tematu, do zmian klimatycznych i kończącego się właśnie szczytu klimatycznego ONZ. A za tydzień w kolejnym odcinku podcastu przeniesiemy się do Nowego Jorku, do jednego z mniej znanych miejsc na Brooklynie. Przypominam, że premierowe odcinki znajdziecie w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Nie zapomnijcie zatem subskrybować naszego kanału na YouTube. A na Instagramie Podcast Świat codziennie w południe znajdziecie najciekawszy światowy news dnia, aby być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. Ja nazywam się Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.